Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. Dzisiaj odcinek okrągły, 30, w którym to zaplanowałem dokończenie wydobycia naszego kamienia do głębinowej kopalni, tak żeby nam tutaj to złoże się już nie skończyło i tak żeby przygotować sobie już nasze stacje karawan do wywożenia tego kamienia. W tym momencie wywożę tutaj za rzeczy, które najlepiej produkowane są w innych regionach, właśnie po to, żeby też z faktorii handlowej puszczać to dalej, zarabiać na tym nieco zamożności, tak żebyśmy też mogli sobie tu jeszcze rozwinąć parę rzeczy. Za chwilkę sobie dobudujemy, to się nam rozbuduje, te dwie parcele mieszkalne, więc sobie to może w ogóle włączmy na przyspieszeniu. Te dwie parcele nam się wybudują, wskoczy nam punkcik i wrócimy tutaj rodzinkami na obóz kamieniarza, żeby nam się już tutaj wydobywało. To mam nadzieję, to też zadziała na kamienie i już będą to działać jakby w nieskończoność. Natomiast pewności nie mam, że to zadziała. Taką mam nadzieję. Zobaczymy. Jest bogate złoże. Tylko pytanie, czy to w ogóle się nam uda zrobić. Ale to dowiemy się za chwilkę. Jak się skończą parcele, ulepszą, to podziałamy sobie. W żywcu mamy nowe pola. Mamy je tutaj i tutaj. Czyli na pewno musimy sobie zakupić nowe zwierzaki. Tutaj już nie możemy tego zrobić. Jeszcze jest kilka stajni. Dopiero za 10 dni możemy złożyć zamówienie. W porządku. Tutaj nam się wybudowała posiadłość. Pierwsze podatki możemy w żywcu nałożyć, więc 5% sobie zrobimy tak, żeby tutaj nam się zbierało. Nasza kolonia górnicza wzrósł poziom, więc wrzućmy sobie od razu tutaj górnictwo głębinowe i zobaczymy, czy w ogóle no właśnie, na obóz kamieniarzy to chyba nie zadziała niestety. Umożliwia nieskończenie wydobywania surowca, jeśli budynek znajduje się nad bogatym złożem. Czyli to raczej będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tych zasobów, czyli rudy, żelaza i gliny. Niestety z kamieniami nie jest tak optymistycznie, jak myślałem, że będzie, więc też musimy troszkę ograniczyć wywóz tych kamieni. Co prawda mamy tego sporo, ale jednak musimy w takim razie zacząć to racjonalniej wywozić, czyli na razie sobie tutaj to zastopujemy i tak samo w tym też sobie to zastopujemy. Zobaczymy, w którym regionie będzie potrzebny kamień, tam będziemy sobie to wszystko wywozić. Dobra, póki co to też mamy tutaj nie mamy już nic na handel, ale w zasadzie mamy 120 ponad zamożności, więc to nam na razie wystarcza. Dobra, nasza kolonia górnicza większa być nie musi, ona miała być taka skromna, więc to sobie na razie zostawimy w takiej formie, jak jest. Czy tutaj możemy sobie tego muła domówić? Tak, możemy, więc sobie domówmy. A ja chciałbym też w tym sezonie jeszcze spróbować dorobić pól, właśnie po to, żeby nasze pola też produkowały więcej jęczmienia. Jeśli chodzi o, znaczy nie jęczmienia, tylko pszenicy. Jęczmień zobaczymy teraz, jak to tam będzie się prezentować. Natomiast chciałbym polecieć jeszcze tutaj z naszą pszenicą. Mamy ile? Mamy sporo nieprzydzielonych rodzin.
Więc zróbmy sobie na razie wolniejszy czas i zmontujmy sobie trochę pola w żywcu dodatkowego, ale też przede wszystkim domontujmy sobie gospodarstwo. I tak, mamy tutaj te nasze gospodarstwa. Tutaj jest całkiem niezła połać takiego terenu. Tutaj również, ale tam chyba będę chciał po prostu obsadzać to drzewami. Tutaj mamy leśników, oni sobie tutaj będą lecieć z tymi drzewami. Tutaj będą, tu chciałbym zrobić len, więc na razie myślę, że po prostu polecimy sobie w tą stronę. Dobudujmy sobie tylko tą naszą drogę tak bardziej tutaj. No, dobra, na razie nawet zostawmy coś takiego. I polecimy sobie tym gospodarstwem. Zaczniemy sobie tutaj od początku. Może coś takiego. Tutaj nadamy wysoki priorytet i zrobimy sobie pola uprawne. Spróbujemy zrobić w ten sposób. O właśnie. Na takie pola chciałbym tutaj tak sobie z tymi polami tutaj podziałać. Z tego względu, żeby te połówki zrobić, one fajnie potem działają w formie z tymi mułami, znaczy z tymi wołami raczej pociągowymi. 2-3 razy po długości sobie przelecą i tak naprawdę pole jest gotowe. Tutaj nawet jakbym robił szósteczki, to by nie zawadziło, ale jak już zacząłem sobie robić te połówki, to spróbuję taką połówkę dorobić. Dobra. Szczerze mówiąc, nigdy takich pól nie robiłem. Jest to dla mnie taka trochę nowość, ale ciekawie to wygląda. Nie powiem, że nie. Tylko trzeba po prostu się wszczelić dobrze z tymi połóweczkami. Albo 0,4, albo 0,6. Coś tutaj jest uparte. Może w tą stronę nie damy rady. Jeszcze kawałeczek. To też ta droga mnie trochę denerwuje. To inaczej sobie usuńmy sobie na razie tą drogę. Poprowadzimy sobie po prostu ścieżkę na razie tutaj. Tak jak było, dobra. Ale jeśli chodzi o pola, to już sobie po prostu zrobimy to bez tej naszej ścieżki. O właśnie, to już będzie łatwiej. Dobra, zróbmy sobie takich pól po prostu sporo. Ile się da. Szkoda, że nie da się tutaj kopiuj wklej, byśmy sobie przekopiowali. Dobra. Połóweczki, połóweczki. Kawałek dalej. Dobra, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i będzie 10. Dobra, jest i 10. I to sobie zrobimy teraz. I teraz sobie to zrobimy. Tutaj trzeba ustawić to na płodozmian. Pszenica pięknie jest 100%. To naprawdę jest
Nie tutaj, tylko tutaj. No 100% no to jest piękny wynik. Tak, tu i w drugim roku też. Dobra, to mamy 5 pól zrobionych tak w tą pszenicę, a ta następna tak naprawdę będzie tutaj dopiero w tym trzecim roku. Dobra, jeśli chodzi o plany też na ten odcinek, to tak naprawdę chciałbym zdobyć ten rejon, który jest koło Legnicy. Wypowiemy sobie dlatego w międzyczasie jeszcze też wojnę tutaj temu wrogiemu lordowi. Spróbujemy sobie zdobyć tamten region. Ja tu sobie jeszcze tak zrobimy coś takiego, troszkę zaokrąglimy. O, dobra. I drugą ścieżkę sobie jeszcze pociągniemy tutaj. Ok, myślę, że będzie w porządku. Ok, to dojdą nam kolejne pola pszenicy, tylko dobrze, żeby nam to gospodarstwo postawili. I tak, tutaj mamy już jęczmień obsadzony. Przyszły rok to też kolejne pola, więc zobaczymy, czy dobijemy już do zbiorów, żeby to tysiaczek był, czy raczej będziemy musieli jeszcze poczekać do obsiania tych kolejnych, które są tam widoczne dalej. Także zaczynamy, mamy wrzesień, polecą sobie już te żniwa, także przyspieszmy sobie ten czas i niech tutaj zbierają, zobaczymy, co się wydarzy. Wszędzie mamy po 4 rodzinki, o tutaj mamy dużo więcej, więc możemy sobie zrobić tak, żeby wszędzie w ogóle było teraz po 6 i tak sobie zostawić, bo mamy naprawdę sporo tych rodzinek. Dobra, tu. Tu mamy gospodarstwo kolejne i tu mamy również gospodarstwo też na te 2 rodzinki możemy sobie przydzielić. Dobra, jak mamy to też jeszcze w międzyczasie, jak oni tam sobie będą zbierać, chciałbym sobie zobaczyć taki motyw, mury i bramy. Czy coś takiego nam się uda tutaj stworzyć? Coś mi tutaj nie wygląda. No. O właśnie. Czyli trzeba postawić tą drogę. To, czy to by się nam udało coś takiego zrobić w ogóle? Tak. Kurde, chciałbym zrobić, wiecie, żeby jak najbliżej było tego przejścia, ale to jest chyba najbliżej jak to możliwe. Dobra. Nie ma co się zastanawiać. Robimy to w ten sposób. O. Ale tutaj ze mną walczy ostro. No a jeśli byśmy zrobili to na przykład właśnie nie tak, tylko tak. Zróbmy to w ten sposób. Zróbmy to tak i będziemy mieli przynajmniej
Nie? Będzie klimacik. Dobra, zróbmy to w ten sposób i zróbmy sobie czatownia. A możemy sobie zrobić jeszcze wieżę garnizonową. Oni się tutaj... Patrzcie, nie patrzą w ogóle na drogi. No dobra, no zróbmy to tak przy tym, nie? Postawmy to w ten sposób, a z drugiej strony sobie postawimy po prostu tą czatownię mniejszą. No i tyle. I potwierdź. I to też stworzy nam taki, wiecie, przejazd z drugiego regionu, który po prostu w razie napadu też będziemy w stanie sobie tutaj bronić. Ok, czy tutaj ładnie wszyscy zbierają? To gospodarstwo na razie nam tutaj się buduje. Dobra, ja bym chciał teraz tak, wysuwamy roszczenia? Nie, najpierw chyba będziemy, czekajcie, no może od razu sobie wysuniemy roszczenia wobec tego regionu i będziemy zajmować. Jeżeli nie spodoba się to tamtemu lordowi, no właśnie, to nam wypowie wojnę i będzie bitwa. Tutaj mamy miejsce bitwy, tu idą jego jednostki, czy gdzieś jeszcze indziej wyszły? Tutaj, dobra. Aha, bo tutaj sobie wziął najemników, tutaj sobie wziął jego, więc w zasadzie spróbowalibyśmy, tylko ciekawe, gdzie oni się ustawią. Tam, gdzie oni się ustawią, ja spróbuję też podejść, natomiast w tym momencie sobie bierzmy. Aha, jeszcze moglibyśmy sobie tą świtę nieco ulepszyć. Dowerbujemy sobie do końca tej świty i ulepszymy, kogo nie mamy. Ulepszonego jeszcze. Aha, czyli w zasadzie tylko tych, których teraz chyba brałem nowych. Chociaż nie wiem już teraz. Ale wszystkich, których możemy, spróbujemy ulepszyć. Trochę mamy już nadstan naszych grzywien, więc w zasadzie trochę możemy poszaleć. Tak, to było już wszystko, więc jest w porządku. I tak samo świta nasza ze Świnoujścia. Dobierzemy sobie... Aha, tylko że ja mogę tutaj 12, bo tam coś był jakiś problem. Dobra, to zobaczymy, czy tu kogoś trzeba ulepszyć, czy już wszyscy są. Chyba wszyscy są. Dobra. To jeszcze korzystając z okazji, że tak było w tym Świnoujściu kiepsko z tą świtą, znaczy kiepsko, no brakuje nam 2 do pełnego poziomu. Tutaj już mamy uzupełnione te zapasy, więc potwierdźmy sobie to jeszcze raz. Może w tym momencie troszkę lepiej pójdzie im z tą budową. Tymczasem weźmy sobie nasze jednostki, czyli tak, świta z Legnicy, zbióreczka tutaj, piesza milicja obok. Na razie wszystkich z Legnicy sobie ściągnijmy. Ok. A mamy jeszcze świtę z Żywca, patrzcie. No to oczywiście, że sobie weźmiemy, nawet sobie ich ulepszymy. Patrzcie, Żywiec ma już 24, no to ja szanuję. Tak szybko mi wybudowali chyba, a może nie, może przez to, że mam tylko to w budowie? Nie wiem, nie bardzo kumam. Najważniejsze jest to, że świta, ale patrzcie, to jest 24/12, czyli tu jakiś błąd występuje.
Mm, no nic, spróbujmy sobie na razie poulepszać. Poczekajcie, ile mam? No do zapłaty będzie 2600. Nawet licząc te 3000, czyli jeszcze 9 stóweczek na świtę mogę wydać, więc lecimy. 34, czyli no to powinienem tu ulepszyć większość. Pewnie, że sobie ją wykorzystamy, jak już możemy, no to czemu by nie? Dobra, w ogóle fajnie by było sobie wszystkich ich spersonalizować. Zobaczę tylko, czy jest taka możliwość, żeby sobie na przykład wziąć, o właśnie, na przykład inne te tarcze, broń. O, weźmy takiego. Oj, tak, no i faktycznie możemy sobie zrobić fajną, jednolitą armię regularną. Takie świty, na przykład jak mamy 3 rodzaje, to jednych sobie zrobić z takimi właśnie bronią drzewcową. Tu sobie zrobić jakieś halabardy, właśnie takich rycerzy z mieczami, mając 3-4 świty, fajnie jesteśmy sobie w stanie pokombinować. Dobra, żywiec niech sobie podejdzie tutaj, a z naszego Świnoujścia, nie tutaj, tylko chcielibyśmy ich zwołać w tym miejscu. Tutaj Świnoujście to wszyscy. Ok. Ściągniemy tutaj wszystkie nasze wojska i przystąpimy do ataku. Ci się tutaj będą ustawiać. Nowa wiadomość. Możemy odpisać, ale chcemy po prostu nowy region od niego odbić, więc nie ma co się tutaj z nim pieścić. Zobaczymy, gdzie on się ustawi, ale patrząc na żołnierzy, którymi on dysponuje, to po prostu wbijamy w niego i nie powinno być tutaj z nimi żadnego problemu. Oni tu twardo idą gdzieś w las. Nawet jak ci najemnicy do nich dojdą, to samą świtą, prawdę mówiąc, chyba bym to załatwił. Dobra, oni stoją typowo w miejscu bitwy, więc poczekamy na nasze jednostki. Są tutaj. Ci są tutaj. Mogą sobie, świta może sobie troszkę podbiec. Ci podejdźmy tutaj, też niech sobie troszkę podejdą. I w zasadzie no najlepiej by było, gdybyśmy sobie weszli w ten teren tutaj. Wchodząc tutaj mamy łuczników na górce, łapiemy ich ładnie zasięgiem, więc wy sobie przejdźcie tu i wszyscy przejdziemy sobie lasem na górkę i ich tutaj dociśniemy. Mamy kuszników, więc myślę, że pójdzie to dosyć gładko. Natomiast wy sobie w takim razie chodźcie tutaj. Mamy trochę dni, także nie ma się co też śpieszyć. Ja wiem, że chciałem jeszcze zobaczyć sobie w Legnicy. W Legnicy chciałem sobie zobaczyć... Aha, czekajcie, bo tu będziemy ulepszać domy, ale ile mamy... Jęczmienia mamy 524, ale to chyba jeszcze nie wszystko, bo tu widzę jeszcze jest coś do dozbierania. Tu w ogóle jest nieruszone. Gospodarstwo. Czekajcie, ja chyba mam niezaznaczony ten rejon. Dobra. I tutaj, nie wiem czy zaznaczałem was tu czy nie. Okej. Czemu mi ta rodzinka tutaj nie zbiera? Mam nadzieję, że teraz już tam ruszą do tego. Jeszcze w razie W byśmy sobie zrobili. O, pociągniemy sobie tu po prostu tą drogę.
Gdyby czasem o to chodziło, chociaż wątpię, że tu chodzi o drogę, ale no tak, niech będzie. O, jeszcze sobie pociągniemy tutaj. Okej. Dobra, i poczekamy, jak oni tutaj no powinni się tym zająć. Na to liczę. Dobra, ktoś tu już tam zmierza, więc myślę, że dadzą radę. W każdym razie 524 jęczmienia, sporo pszenicy, więc no z tym jęczmieniem musimy jeszcze powalczyć. Tu zbiorą, no to nawet i będzie z 700, no to będzie maks. A chciałbym zdecydowanie więcej. Budowa ukończona, gospodarstwo, to jeszcze się tu wrócę, bo to będzie gospodarstwo. Dodamy zaprzęg. Jak dodadzą nam zaprzęg, to sobie wrzucimy tam rodzinki. Dobra, w międzyczasie wrzućmy sobie, bo tutaj chyba stoimy nieźle z tym całym, no właśnie, jedzeniem. Nie mamy niestety drugiego rodzaju, więc musimy poczekać na chlebek i po prostu sobie to wszystko poulepszać. Dobra, myślałem, że uda mi się to jeszcze mi się uda przed tą bitwą, natomiast jeszcze musimy chwilkę poczekać. Dobra, wy sobie wskoczcie na bieg, żeby trochę przyspieszyć. Tamci czekają, niech czekają, bo to już ostatnie ich chwile. I czy na przykład tutaj również mamy problem z rodzajem tej żywności. Mamy zapasy, co prawda, ale nie mamy zróżnicowanej diety, ale mamy całkiem nieźle tego złota i ja właśnie zastanawiałem się, czy byśmy nie mogli wykorzystać sobie tej faktorii, mianowicie zwierząt handlowych i sprowadzić tutaj trochę owieczek. Może nawet nie owieczek, a weźmiemy sobie te jagnięta. 20 po 20 to będzie 400, to sprowadźmy sobie 40, a mamy 45, to akurat, ale dobra, niech 40 trzymają, myślę, że zakończymy, nawet nie będziemy mu odpisywać, po prostu i dobra, ci się nam tutaj już pojawili, także zapraszam was tutaj. Bitwa będzie w tym rejonie, więc jak się ustawimy ładnie tu od góry, powinniśmy ich sięgnąć i po prostu wjechać w nich bez niczego i bez problemu. Dobra, o widzicie, czyli te kamienie pomogły, udało nam się tutaj wybudować tą posiadłość. Zwiększymy pewnie też za chwilkę możliwość świty, więc bardzo mnie to cieszy. Tutaj też jeszcze się nam to wszystko buduje, znoszą materiały. W porządku. O, dobra, udało się, że tutaj zbierają. No, 600 jęczmienia, no około 700 jęczmienia powinno być w tym roku. Natomiast to i tak jest całkiem niezły wynik, tak mi się przynajmniej wydaje, bo patrząc na to, że są w tym momencie zbiory, w takim Świnoujściu mamy 120 słodu, 130 piwa, no i prawie 100 jęczmienia. A jesteśmy jeszcze przed w ogóle wywozem całego jęczmienia z żywca, a w Legnicy 220 piwa, słodu nie mamy, 24 jęczmienia, czyli też praktycznie mamy zapas piękny, a jesteśmy dopiero na początku żniw właśnie jeśli chodzi o ten jęczmień. Świta z Legnicy tutaj super nam śmiga, te dwie coś niestety nam się odciągają. Nie wiem czemu tak to
wolno. Chyba Legnica bardziej doświadczona. Od początku z nami jest, więc trzymają się w formie. Dobra. Ile mamy? Mamy dwa oddziały łuczników. Dwa oddziały łuczników, przepraszam, kuszników, więc ich sobie byśmy ustawili na... Znaczy tak naprawdę chciałem na dwóch flankach, ale to jak ich postawimy przez drzewa trochę będzie średnio, więc zróbmy sobie tak. Świtę, te obie świty w ogóle możemy... No nie, lepiej by było, żeby to... żeby razem z wojskiem szli, bo oni chyba będą atakować na świtę, więc też dobrze, żeby tutaj nasze dowodzenie było w centrum. Dobra, poczekamy sobie jeszcze chwilkę, za chwilę sobie wrócimy do tej bitwy, zobaczymy co tutaj słychać. I tak, z tym jedzeniem no to musimy czekać na warzywka. Warzywka się uzupełnią. Warzywka się uzupełnią, chlebek się wypiecze, to zaczniemy sobie tutaj ulepszać nasze domy. Także nic tutaj na razie nie zrobimy. To już lecą, tak? To już lecą z orką. A tu nasz zaprzęg. Tylko w zasadzie znowu chyba jest ten błąd. Że... No, znaczy błąd, nie błąd, no we wrześniu przeskakuje ten miesiąc w październiku i po prostu będą orać to wszystko na darmo. No ale dobra, to nieważne. I ja wiecie co? Chciałbym zmienić sobie w ogóle tutaj z tego jęczmienia na pszenicę. Tu sobie zrobimy teraz ten ugór. Zmienić dlatego, że nic z tego jęczmienia tutaj nie ma. 21 jęczmienia z dwóch takich pól to trochę kiszka. No raczej będziemy sobie próbowali po prostu sadzić tutaj pszenicę po 60 parę procent tej pszenicy jest. No tutaj 75. To też takie zbiory są w miarę sensowne, więc nie ma co się w to bawić, zwłaszcza, że już mamy w żywcu tutaj naprawdę spore zapasy, także nie będziemy się tutaj tym przejmować. Dobra, róbmy tak. Zróbmy sobie wszystkie te nasze oddziały. Sprowadźmy sobie na pole bitwy. Ok, kusznicy. Kuszników spróbujemy zrobić w takiej linii po prostu ładnie przedłużonej. Nie wiem, czy oni tu będą w stanie strzelać, czy jednak nie będziemy musieli troszkę ich przenieść, no, ale na razie sobie chodźmy tutaj. Wszyscy po prostu do przodu. Też chciałbym troszkę tych oddziałów na boku. Z tego względu, że łucznicy, którzy będą do mnie strzelać, to chciałbym ich po prostu podejść troszkę od tyłu i ich zaatakować. Dobra, lecimy. Nasze wojska pod osłoną lasu. Zbliżamy się do miejsca naszej bitwy. No jest już spora ta armia nasza. Wyszli tu z tego lasu
kusznicy przygotowani, bitwa się rozpoczyna. Dobra, ruszyli. Najlepiej to by było zrobić tak. Miejscówkę odsłonić kusznikom. Wy sobie przejdźcie też tutaj. Kusznicy niech się ustawią jednak w takim rzędzie, a znaczy w takim rzędzie po dwóch, wy też. Zróbmy sobie w ten sposób. Wy tutaj, a te dwie drużyny tutaj. Wy sobie polecicie od tyłu na nich. No to dobra. Ci tutaj próbują zajść nas, to im się raczej nie uda. Pytanie, czy nasi kusznicy będą otwierać już ogień, czy jeszcze czekamy. No, czy jesteśmy na takiej górce, to nie wiem. Tam ktoś próbuje strzelać do naszych. Ustawmy sobie teraz w ten sposób. Nawet w ten sposób. Przyjmiemy tutaj pozycję obronną. Ci idą powolutku, czyli nasi kusznicy już otwierają tutaj ogień. Dobra, ładują coś. Pięknie. Dobra, oni lecą tu. Na tarcie robimy full atak na tych. Proszę bardzo, wy się tutaj... Patrzcie, jak nas rzucili. Tu jest świta, więc tu się skupcie wy. Ale mi dojechali tych... No, trochę się spóźniłem. I świta tutaj też mi dojechała tych kuszników. No patrzcie, to cwaniaki. Dobra, ci tutaj sobie spokojnie poradzą. Kusznicy, jak możecie, to się wycofajcie. No, tu mi oddział kuszników wybili pięknie. Ci znowu będą uciekać. No tutaj ci rozbójnicy zostaną rozbici przez moją świtę. Tutaj również. No, ale powiem wam, dobra, tu się udało. Trochę źle to rozegrałem i troszkę nie doceniłem niestety tutaj podejścia. Dobra, tu będziemy sobie ganić znowu za łucznikami. To jest trochę słabe. Musimy się porozdzielać w takim razie. Aha, ci jeszcze tutaj walczą. Dobra, jest rozbicie. No, powiem wam, że nie spodziewałem się, że kusznicy aż tak tutaj mi popadają. No mój błąd, za bardzo ich odsłoniłem, a oni to bezlitośnie wykorzystali. Dobra. No musimy ich tutaj obejść. Niestety uciekają. Uciekają przed otwartą walką. No, jest to w zasadzie jakiś plus. No ale jak już jest bitwa, no to raczej powinni brać udział w tej bitwie. Teraz sobie to obejdziemy tak. Tutaj jeszcze nas ostrzelają oczywiście. Dobra, wyjdźcie już powoli na nich. Wy tutaj
wy tutaj. Dobra, wy atak. Kurde. Oni mi mogą uciec jeszcze w tą stronę. No i dawać na nich natarcie. Dobra, zaszliśmy już ich z każdej strony. Ci też bieg plus natarcie. No i jasne. No, trochę żałuję tych kuszników. Nie spodziewałem się, że tak to wyjdzie. No ale no już trudno. Nic na to nie poradzimy. Jakieś straty musimy tutaj ponosić. Dobra, mamy kolejny region. Bitwa wygrana, więc trzeba wrócić do osad. Trzeba wyleczyć rany. No bo niestety no nie jest no nie jestem zadowolony z tego. No bywało lepiej. Myślałem, że strat będzie mniej. Niestety troszkę to zaniedbałem. No za duże luki pozostawiłem po prostu i doszli mi tutaj też no trudno. Było, minęło. Mamy kolejny region. Zostały nam 2 do odbicia. Także tym się niedługo zajmiemy. Tutaj jeśli chodzi o naszą gospodarkę, no to sobie w miarę radzą. Jak dojdzie nam kolejny typ jedzenia, to sobie spróbujemy poulepszać też nasze domki do 3. poziomu, tylko czekajcie, ja sobie muszę sprawdzić jeszcze, czekajcie, co ja chciałem sobie sprawdzić. Jest tutaj tyle pszenicy i tych chlebków. Tu jest pusto, tu jest... Przerabiają chyba na bieżąco ten chleb i po prostu nie może się on uzbierać w tym. Dobra, no nieważne. Tak musimy sobie to na razie zostawić. A chciałbym zobaczyć, jak sytuacja w żywcu. Dobra, mamy tutaj ładnie wszystko posiane. Czy tutaj te rejony też są załatwione? Nie, tu jeszcze wszystko nam stoi. A jest październik. Ja sobie jeszcze na wszelki wypadek raz ich tutaj zrobię i dodamy jeszcze trochę rodzinek do pomocy, żeby oni mi to wszystko tutaj zdążyli ogarnąć. No, na tych polach to nie będzie problemu. Tutaj niestety nam stoi ten zaprzęg. Tu już odpisać nie możemy. Na list coś też się zacięło, więc no jeszcze takich parę rzeczy jest, natomiast w żaden sposób nie kuje mnie to w oczy. Dobra, tu sobie zrobimy sad jabłonowy, sad, a tu sobie zrobimy warzywka. Dobra. Tak byśmy to zrobili. Tutaj nam się już też to ładnie buduje. Przejście, most. Będziemy pobierać opłatę za wjazd do miasta. Dobra. Okej. Tu sobie będziemy rozszerzać też te pola. Ale no, w żywcu, powiem wam, jak tak popatrzymy sobie z góry, trochę tego nam się tu uzbierało.
No ale taki miałem też cel i założenie, żeby po prostu tutaj zrobić faktycznie te pola typowo do produkcji właśnie takiej typowo rolnej. Dobra, dobudujmy sobie też kilka tych parceli. Nie wiem, czy tak naprawdę więcej będziemy potrzebować, czy to już nie wystarczy nam to, co mamy, albo ewentualnie będziemy sobie na bieżąco gdzieś tam budowali te parcele, z tego względu też, że po prostu sporo już ich tutaj doszło, a do tego my nie będziemy potrzebować więcej z tego względu, że obróbka tego pola, jak widzę, na razie sobie doskonale radzi. Jeszcze 8 rodzinek będzie, czyli w zasadzie jeszcze 13 rodzin, które będziemy mogli sobie użyć. Dlatego na razie się wstrzymam z budową kolejnych parceli. Tu sobie tylko zrobimy jęczmień na tym płodozmianie. Dobra, to wszystko. Dobra, wszystko gra. Chata rybaka jest w pełni obsadzona. W porządku. Okej. No i co? Tutaj byśmy mieli to ładnie ogarnięte. Ja chciałbym też wywozić troszkę pszenicy z tego regionu. Dlatego sobie weźmiemy jedną stację karawan. Nie wiem, czy my mamy muły. Nie mamy mułów, więc ten wywóz będzie trochę ograniczony i domówimy sobie jeszcze woła, bo tutaj tych wołów dużo potrzebujemy, ale w takim razie sobie... Dobra, was możemy tutaj i was również i was jeszcze nie doszedł. Dobra, to za chwilkę sobie ich tutaj zwolnimy do pracy, a tymczasem spróbujmy, chociaż nie chciałbym tej karawany tutaj na razie wyłączać. Niech sprowadzają mi ten jęczmień. No dobra, w zasadzie no to cóż, tak sobie niech robią, bo i tak tych warzyw mamy 10, więc poczekamy po prostu, jak się nam to wszystko tutaj dopełni. Ci tutaj lecą z tematem, tak, wszyscy tu są. No dobra. Tych sobie damy jeszcze na bieg. Okej. No dobra, no powiem wam, że tak to wszystko się nam ładnie poukładało. Ja tak sobie dzisiaj też myślałem o tym manorze i powiem wam, no tak trochę dumny jestem z tych miast. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że też ta seria się tak rozwinie, że naprawdę tyle miast tutaj uda się stworzyć i to naprawdę tak rozbudowanych, bo przecież mamy populacji 450 osób w takim Świnoujściu, a w Legnicy, w tym podstawowym, w tym pierwszym mieście, no 530. No tutaj tych rodzin, które są, jest ile? 165, 168, 180 rodzin, więc praktycznie jesteśmy bardzo blisko celu, bo zakładałem sobie na początku serii takie miasto składające się z 200 rodzin i praktycznie jesteśmy u celu. Zostało jeszcze kilkanaście miesięcy, żeby to dopełnić. W tym momencie też no, stoczyliśmy
bo nie wiem czy kojarzycie, ale mieliśmy takie założenia na początku serii, żeby właśnie zdobyć sobie miasta, które będą liczyły 200 rodzin, stoczyć przynajmniej 3 duże bitwy w regionach, liczyć oczywiście też na wygraną tych bitew. Chcielibyśmy mieć armię, przynajmniej połowa, przynajmniej 1/3 zakładałem, żeby była ciężko zbrojna. Tak też nam się tutaj udało zrobić. Więc no, praktycznie jesteśmy na końcówce, ale no, jestem dumny z tych miast tutaj też, z takiego miasta portowego nad rzeką. Bardzo fajnie tutaj, typowe miasto produkcyjne, typowe rolne, naprawdę sporo pól obsadzane są jęczmieniem i pszenicą, wywożone do innych regionów, głównie do Legnicy właśnie i do Świnoujścia, czyli do tych 2 większych miast, żeby zaspokajać tam potrzeby mieszkańców. No i teraz jeszcze doszła nam kolonia górnicza, która uzupełnia nam ten kamień do tych pozostałych regionów, gdzie potrzebny jest, to tam jest też wywożony. Także naprawdę całkiem nieźle, wydaje mi się, to wszystko jest zorganizowane i tak by to wszystko wyglądało, przynajmniej na ten odcinek. To by było wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za wszystkie aktywności w serii. Trochę się tego uzbierało, także bardzo mi miło. Dziękuję za to, że jesteście. Nowe osoby zapraszam do zostawienia subskrypcji, więc widzimy się już niedługo z kolejnymi materiałami. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.